Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Hubert, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy tanie filtry do aparatu są dobre i tanie, czy tylko tanie. Jedziemy. Zanim jednak zaczniemy, ten filtr dostałem na testy od firmy KNF. Zostaje on u mnie na własność, więc biorąc pod uwagę obecne przepisy, oglądasz właśnie reklamy. Ale dobra, dość już o pieniądzach, jedziemy. Zmienny filtr szary to, myślę, podstawowe akcesorium każdego filmowca. Pozwala on zredukować ilość światła, która wpada do naszego obiektywu przy bardzo mocno otwartej przysłonie oraz czasie migawki dostosowanym do naszego klatkarzu. Filtr, który teraz mam w ręce, pozwólcie, że przeczytam. KNF Concept Nano X Pro Variable ND Filter. ND2, ND32, 82 mm. Miałem wcześniej taki filtr o parametrach 2400, ściemniał on dużo bardziej, natomiast przy skrajnym przyciemnieniu występował już taki efekt krzyża, który no niestety dyskwalifikował go z poważniejszych zastosowań. Tak więc przetestuję w tym filtrze przede wszystkim to, czy taki efekt krzyża również występuje oraz to, czy jest on neutralny kolorystycznie, czy też dodaje swój lekki zafarb do obrazka. Mam swoje typy, biorąc pod uwagę cenę tego produktu, ale nie uprzedzajmy faktów, zapraszam Was na test. Tak jak widzieliście wcześniej na ekranie, zgodnie z przewidywaniami filtr ten dodaje lekki zafarb, natomiast jest to bardzo łatwe do usunięcia w postprodukcji lub w ogóle możliwe do uniknięcia, jeżeli balans bieli ustawicie już po nakręceniu tego filtra. O ile będziecie go używać we wszystkich swoich ujęciach, to problem w zasadzie nie istnieje. To, co jest na pewno bardzo dużym plusem, to to, że przy maksymalnym ściemnieniu o 5V nie występuje efekt krzyża, więc z powodzeniem możecie go używać w całym zakresie. Jeżeli chodzi o budowę tego filtra, to myślę, że nie ma się tutaj co za bardzo nad tym rozwodzić. Jest to po prostu filtr. To, na co warto zwrócić uwagę, to jego chropowata powierzchnia i takie wypustki, które pozwalają z powodzeniem używać go nawet na mrozie w rękawiczkach. Bardzo duży plus. Kolejny bardzo duży plus to zamontowane ograniczniki. Nie jesteśmy w stanie przekręcić go bardziej niż zostało to zaprojektowane, co pozwala używać tego filtra w zasadzie na niego nie patrząc. Mój wcześniejszy filtr tego nie posiadał, więc kręciłem nim w kółko w jedną albo w drugą stronę, aż udało mi się uzyskać odpowiedni zakres przyciemnienia. Tutaj od razu wiemy, czy jesteśmy na końcu, czy nie. Super sprawa. Jeżeli chodzi o cenę, to jak powiedziałem na początku, filtr jest tani. Ceny zaczynają się od około 200 zł, kończą na około 400. Zależy to oczywiście od tego, jaką średnicę filtra potrzebujecie. Ja mam jeden z większych, 82 mm, ale taka też jest średnica największego obiektywu, jaki posiadam w swoim plecaku. Jeżeli Ty posiadasz mniejszy, to możesz kupić nieco tańszy. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy dokupić za kilka groszy adapter i przykręcić większy filtr na mniejszy obiektyw. W drugą stronę niestety tego zrobić się nie da. Podsumowując, filtr jest tani, według mnie jest całkiem ok. Użyteczny w całym swoim zakresie, nie krzyżuje zarówno przy minimalnym, jak i przy maksymalnym ściemnieniu. Duży plus, ma lekki zafarb, trochę minus, ale myślę, że w tej cenie wszystkie produkty konkurencji będą taki zafarb posiadać. Tutaj no niestety to, co na plus, to to, że posiada ograniczniki. Jak dla mnie spoko, biorąc pod uwagę cenę i możliwości, jest ok. Na pewno zostanie u mnie na dłużej, jest zdecydowanie lepszy od tego filtra, który posiadałem wcześniej, więc spoko.
I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że informacje, jakie Wam przekazałem, były dla Was przydatne. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie, również dajcie znać w komentarzu. Zostawcie również subskrypcję, pomoże to w rozwoju mojego kanału. To wszystko na dziś. Dzięki, do następnego razu i pozdro!